Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w drugiej części K-popowych rankedów. Jest to kontynuacja poprzedniego odcinka, gdzie oceniliśmy już 33 K-popowe piosenki z naszej tutaj listy. Przez to, że jesteśmy do tyłu, to wstawiamy wam od razu już tutaj drugą część, więc zapraszamy serdecznie i kontynuujemy. Jak do tej pory się bawiłeś na tych rankedach? No dobrze, dużo dobrej muzyki jest, także nawet w najniższym tierze nie ma jeszcze tak dużo piosenek, zobaczymy jak będzie w parcie drugim. Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas w tym odcinku będzie to, że mamy już nasze top 3, więc zobaczymy, co tak naprawdę wyjdzie dalej, no bo niektóre piosenki będą musiały jednak spać na to. Dokładnie. Dobra, zaczynamy od Kibic. Oxy od Kibidzy. Pierwsze w ogóle moje wrażenie, jeżeli chodzi o Kibidzy, jest to typ muzyki, który ja kojarzę już tylko i wyłącznie z Miał, więc jeżeli chodzi o kwestie związane z słuchaniem tej muzyki, ja mam takie już wrażenie, że gdzieś to już słyszałem i mam trochę taki zgrzyt w tym. Coś w tym jest i nawet teledysk trochę tak przypomina tą stylistykę Miał. No ale to nic złego, po prostu. No. Ja lubię chłodne kolory, więc spoko. No jest ich 5, tańczą, jest jeszcze Oxy i taki ten bicik. Bicik jest fajny. Bardzo fajny jest ten synth, co jest. No, spoko to brzmi. Bardzo mocno Teddy coded, bardzo mocno Miał coded. Mocny początek. To brzmi jak Bearing Up trochę. Trochę tak, ale lepsze. Imo. Boże, Kibic są mega. Znaczy po tej piosence, powiem szczerze, tak. Zajebiste. Naprawdę, super, mega. My tutaj mamy już przygotowane wszystko pod tak naprawdę tier listę. I jakbyś miał ocenić po tym pierwszym... Mega. Tak. I ja bym dał to przed Stacy w mega. Za Stray Kidsami. Za Stray Kidsami? Tak. Ale widzisz, te mega piosenki są bardzo mocno w jednym guście teraz tego lata. Bardzo fajnie. I następną piosenką jest Perfect Target. To jest bardzo Jena coded. Bardzo. To, co się dzieje. Bardzo. Jeszcze teraz nie słyszeliśmy refrenu, ale Which już is not bad, actually. Ale no patrz na nią. Ej, w ogóle spójrz na to. No, widzę, że to bardzo wygląda jak Jena, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że wiesz, to ty możesz sobie wybierać, jak chcesz wyglądać. Plus, no, tak jak mówisz, no Jena nie ma trademarku na swoje imię, więc mogą sobie wszyscy robić tak, jak chcą. Wiemy, w co celuje dziewczyna. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby ta piosenka miała też japońską wersję. Niemniej jednak podobało mi się. Nie aż tak jak poprzednie piosenki, póki co. A na jakim miejscu w takim razie byś ją dał? Ja, jeżeli chodzi o Perfect Target, dałbym na dobre, ale gdzieś tak nisko. Na dobre, ale nisko? Naprawdę? No, bo to jest dobre, ale jakoś tak mi się... A ja właśnie bym powiedział, że fajnie. Ja bym powiedział, że nawet wyżej niż ostatnie miejsce dobre. Znaczy ja nie mówiłem, że ostatnie miejsce dobre. Bardziej bym je dał za Rise'ami, bo Rise'y mi się całkiem podobały. A to nie, to ja bym dał bliżej nawet Atmos. Bliżej Atmos. Czyli tutaj... No to, ale Atmos mamy w mega. W mega, no właśnie. I teraz powiedz, czy ta piosenka była gorsza od Baby Monster, Sugar Honey Iced Tea, czy lepsze? Lepsze. No właśnie. No dobra, no to dajmy to za Boy Next Door, dobrze mówię? Bo to było z tym kamieniem? To za Kamsdorami dajemy, tak? Za Kamsdorami. Okej. I to jest dobre miejsce. You Are You. You Are You to są te subunit z Dreamcatcher. Mam ogromny zgrzyt, widząc dziewczyny z Dreamcatcher, które robią Summer Bopik. Ja, jak patrzę w ogóle na tą scenę, którą teraz widzimy, to mam Feel the rhythm, Momiki Red Velvet, Umpa Umpa. A to ja bym bardziej powiedział, że bardzo mocno Brave Girls. Jak rozmawialiśmy z Zuzą, jest to piosenka typu Spłaszczony letniaczek. Spłaszczony letniaczek. Mnie się podoba ta perkusja. W sensie perkusja, która jest takim klawiszowym dudnieniem, bo lubię to po prostu w piosenkach. Okej? Ale na razie forgettable, bardzo mocno. Tutaj dziewczyna ma, widzę, moc ręki H2O. Don't get me started on H2O. Im dalej w las, tym gorzej. Forgettable, no jakby straciłem wątek w tej piosence. Jak na moje, forgettable tier. Nie pamiętam tej piosenki. Ale tak na początku. Na początku? A myślałem, że to wszystkie piosenki są na równo, tak szczerze tutaj. A tak wiesz. Tak na początku. Z szacunku do Dreamcatcher, tak? Tak. Imprezowaliśmy kiedyś razem, to... To można dać tutaj na sam początek. Wyróżnienie. Dla tych, co nie znają lora takiego, to kiedyś mi się zdarzyło imprezować w warszawskim klubie z Dreamcatcher po ich koncercie, także było super, fajne dziewczyny. Dobra, następne, uwaga, Baby Monster. I like it! No i teraz jesteśmy po pierwszym refrenie, ty słyszysz to po raz pierwszy i teraz powiem ci, co my powiedzieliśmy o tym z Zuzą. Tak, usłyszeliśmy tę piosenkę i pierwsze, co my pomyśleliśmy, to, że piosenka Baby Monster I Like It brzmi dosłownie, jakby była piosenką Taylor Swift.
Taki white girl music. Nie Ale- zgodzę się. No to widzisz, no nie zgodzisz się, a my wtedy siedzieliśmy i mieliśmy takie, o mój Boże, what the hell. Mnie się podobają te instrumenty w tle, co są. Podoba mi się bicie gitary, podoba mi się póki co wokal, podobają się melodie, fajny teledysk, jest póki co spoko. Naprawdę jest bardzo fajnie. No i mamy tutaj łódeczkę jak w Twice'ach. No, bez kitu. Bardzo fajna piosenka. Mega Tak? mi się podobało, no. A Serio. rzadko słyszymy od Baby Monster od ciebie tutaj tak To prawda. pozytywnie. To prawda, sam jestem zdziwiony, ale tym razem wygrały. Podoba Wow. mi się. Słyszałem ją i od razu ją gdzieś tam oceniłem jako white girl music, więc mam tutaj pewien zgrzyt. Niemniej jednak jest to piosenka, która jest fajna i jest letniaczkiem, ale takim letniaczkiem. No. Yeah. Co o tym myślisz? Jakby się to ocenił? Mamy top 3, mega, dobre, biased, mid, forgettable, mech i piekło. Ja bym dał zaraz za miał. Zaraz za miał. Taki YG szef. Miał tutaj i jest chyba okej. Jest chyba okej. To jest jakby okej. To jest jakby okej, pasuje w to. Lecimy z kolejną piosenką w takim Yeah. razie. Mamy tutaj Way on Moi. Ej, jabłka wypadające z samochodu, okej, ale tylko w Korei, bo mają drogie jabłka. To prawda. W Polsce już ale, bym nie zaakceptował. ale wiesz co, póki co, jak twoje wrażenia z tej piosenki? Ja nie ukrywam, że ja już ją słyszałem wcześniej i jak sam refren mi jeszcze tak siada, to reszta piosenki jest taka za spokojna dla mnie. Czy to jest coś, co mi się tak bardzo podoba? To chyba nie. Żeby No. muzycznie mi się podobało, to nie za bardzo. Jakby miałbym to już w tym momencie oceniać, to bym powiedział, że to jest taka bardzo środkowa półka. Mhm. Bardzo środkowa. Dobra, myślę, że nie przedłużajmy. Myślę, że już nic tu więcej nie wydarzy dla nas. Czyli mówisz, że zatrzymujemy na giga jabłku. Na giga jabłku. Okej, giga jabłko. I co w takim razie by A, giga to jabłko dostało? my tu w ogóle mamy Wayon, już mamy jedno na liście, ale ja myślę, że No. w ogóle to całkiem oddaje to miejsce. Prawda. Niestety nie zrobiliśmy drugiego Wayon tutaj w tier liście, ale no byłoby dosłownie w tym miejscu, w którym No. jest to drugie Wayon. Dokładnie. Więc zostawiamy tak, jak jest. Gratulacje. Idealnie Plasowało midowało. się. Idealnie zmidowało nas. A my teraz przechodzimy do 80's Bad. Ty nie słuchałeś 80's Bad, prawda? Słyszałem. Słyszałeś? Pewnie, że tak. Ale całe? Tak. A wiesz, kim jest ta dziewczyna? Wiem, ona jest aktorką, która też jest fanką ich, nie? I Tak. zaprosili ją do teledysku. To jest aktorka Chase Infinity, która jest aktorką z Oscarowego filmu. Jest też, coveruje. Tak. Dance covery robi, nie? Tak, nie, po prostu próbowałem teraz skopiować to, co powiedziała Zuza co na Zuza naszym powiedziała. odcinku, tak. Widziałem. Przez to, że to jest takie Latina coded, to wchodzi ci w taką odpowiednią szufladkę w mózgu i się No. po prostu tam zamyka i będzie tylko ci leciał to bat. Tak, bat, ale w ogóle ta bat. modelka jest tak ładna, nie mogę. Modelka, tak, W sensie aktorka. ta aktorka, no ale też jest Chase modelką. Infinity. No tak. Ogólnie jeżeli chodzi o 80s, Dziękujemy za followka, przepraszam. Dzięki. Jeżeli chodzi o 80s, to powiem szczerze, że jest to piosenka, która mi tak po prostu zgrułowała, że chyba jest jedną z moich ulubionych aktualnie. Chociaż na początku oceniałem ją bardzo nisko. widziałem na Instagramie twórców tego teledysku i teraz bardzo często te koreańskie teledyski robią coś takiego, że skanują 3D cały ten set i ludzie podejrzewali, że tutaj jest duże użycie AI, a wszystko to, co widzicie w ogóle, to jest zbudowane specjalnie dla nich. To jest jeden wielki set. Szalone. Ta w cała ogóle. ulica, to jest w ogóle crazy, nie? Prawda. I teraz on wchodzi, a mi się tylko teraz przypomina ta piosenka, taka przeróbka Bat na taką piosenkę przedszkolną. To co? Które miejsce na naszej tier liście zajmuje ta piosenka? Ty teraz pierwszy. I ja teraz pierwszy. Strzelasz. Dobra, ja strzelam. Jeżeli chodzi o 80s, ja w tym momencie powiedziałem to głośno już wcześniej, że mi to bardzo mocno zgrołowało. Jeżeli miałbym oceniać piosenkę Bat w dzisiejszych standardach, to dałbym je nawet wyżej niż Crow od G-Idol. Czyli pierwsze miejsce mega. Ja bym dał w dobre, a nie w mega. Wow! Nie jest to dla mnie dobra. mega piosenka. Okej, dobra, a gdzie w dobre? Gdzieś za mamamu? Wow, Tak to po bardzo środku? nisko. Nie no, po prostu, nie jest to mój gust, ale to wyciągamy średnią w takim razie, nie? To może obok Baby Monster tego w mega, tak? Gdzieś tak Albo po środku. początek dobre. A po początek dobre. Ja zgodzę się na to. Niech to będzie w takim razie początek. Dobra. Gimme that love, kochani. Idol, let's go. Powiem tak, że wszyscy się śmieją z tego comebacku, że mają taki agresywny taniec w nim. Agresywny taniec? Tak, że jak one mają takie la 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 i robią takie Okej. Gimme that love. Trochę mi brakuje takiego quirky okresu Idol. No Idol. na przykład jak były Dom-di. Okej. To brakuje mi czegoś takiego. Mi bardzo brakuje tego, jak Idol wyglądały przy debiucie. Wtedy wydaje mi się, że były bardzo mocno, znaczy bardziej spójne niż są teraz, że teraz trochę skaczą po tematach, ale rozumiem, że to, co w tym momencie widzimy, jest trochę też taką kolejną częścią ich rozwoju kariery, no bo przez to, tak. że są bardzo popularne globalnie, no to będą coraz więcej takiej muzyki wypuszczały. Ja po prostu trochę tęsknię.
Okej. No to tak jak ci powiedziałem, no to ja też tęsknię za takim starym, No, jeszcze G-Idol. Do Biased bym to dał. też bym dał to Mhm. Biased. Bo przez to, że to jest Idol, stare G-Idol, więc no Dokładnie. będą po prostu wyżej. Tak to, gdyby nie było kategorii Biased, wydaje mi się, że mogłyby być o wiele niżej. Si. Kolejna piosenka, Girls and Boys. ale od razu jaki inny teledysk, jaki inny No nie? vibe, nie? Jak patrzę na muzykę Seventeen, to mam takie dziwne wrażenie, że oni trafiają na jakieś losowe, stare piosenki, które były popularne załóżmy 15-20 lat temu i robią sobie takie, ej, zróbmy taką. I jak popatrzysz sobie na wszystkie ostatnie releasy od subunitów, chociaż nie wiem, może od grupy też tak jest, tylko wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, to wszystkie subunity albo jakieś solowe projekty wyglądają jak jakiś projekt, który był już wcześniej wydany, ale oni chcieli zrobić taką własną wersję. No. Which is good. Jakby mi się to Czysto. bardzo podoba. I to nie jest taki chamski recykling, wiesz, że biorą sobie piosenkę i kopiują jeden No do nie, jeden, inspirują się. ale przystojniaczki. Przystojniaczki, nie? No dobra, no to mamy drugą Let's go. piosenkę od chłopaków. Poprzednia piosenka jest Ja bardzo wiem, wysoko. Ale to mi jest na mid. W sensie buja, No. ale jestem taki. No jak patrzę Powiedzmy. na piosenki, które są w dobre, to faktycznie też uważam, że No, mid. Ale to nie jest nic złego. Tak zaznaczamy. Mid to nie jest naprawdę zła kategoria. Zła kategoria to jest piekło. To jest jedyna zła kategoria. Prawda. Całe reszta E, takie wiecie. W tym momencie daję pod From 20, bo From 20 ma Tak, Frontu nie ma chody przez naszych znajomych w teledysku. To dokładnie, więc nie możemy dać nic Jest, powyżej. nie możemy tego Zuzie zrobić, tak? Dokładnie. Albo na dobre, albo poniżej. Dokładnie. Ambio, Blue Splash, let's go. Nazwa Ambio. Co to w ogóle jest? To jest Ambio. Dziękuję. Nie mam co więcej powiedzieć, bo tak naprawdę przesłuchaliśmy sekundy dosłownie. Są w marynarskich strojach, tyle wiem. Okej, mamy młodych chłopaków w marynarskich strojach, biegnących na plażę. Trochę tanio. Trochę budżetu nie ma. Budżetu brak. Budżet brak. Oni śpiewają Blue Splash, a ja słyszę News Flash. A to nie jest kwestia po prostu tego, że... Że ja nie słyszę. No, tak samo jak... I'm just, nie, ja po prostu nie słyszę. To już są te lata. Trzeba się godzić z niektórymi faktami. Za chwilę będzie Sonmi, Forever July i zobaczysz, czy będziesz słyszał tam Forever July, okej? Okej. Nie wiem, jak słucham Ambio, to troszeczkę nie chce mi się Ja dalej myślę, słuchać. że jedziemy dalej. Ale nie do piekła. Ale na mech. Na mech. Po Na prostu mech. mech. Nie lubimy takiego stylu chyba, Jest nie? taka piosenka, taki typ piosenki, który wiecie, że jest zrobiona dla konkretnego odbiorcy. Wydaje mi się, że Ambio, Blue Splash jest zrobiona dla konkretnej grupy osób. Nie jesteśmy tymi osobami, Nie. więc bardzo mi przykro. Idzie na mech i do zobaczenia. Do Do zobaczenia. zobaczenia. Może kiedyś będziesz wyżej. I przechodzimy dalej. No i teraz piosenka, na którą bardzo czekałem, żebyś zobaczył, czyli Resin. Bo to jest cover Kary, prawda? If you wanna pretty, everyone pretty. Tak, ale nie jest jednak coś w tej piosence, że tak przyciąga. No jest. Po prostu I- to jest zajebista piosenka. I fajnie, że akurat w tym momencie, kiedy są na takiej fali hype'u, też wyszła ta piosenka. Ale wiesz co? Wiesz co jest też zajebistą rzeczą a propos timingu tej piosenki? Hejka! O, widać tu co oglądacie. Tak, właśnie dlatego zapraszamy, nie? Bo tutaj też te Widzicie cały ekran, widzicie Dokładnie. teledyski, ocenkę. Tak, i teraz tak. Dlaczego to jest w ogóle super timing? Dlatego, że dziewczyny z Kary, jak wiemy, tam 2-3 lata temu wróciły Mhm. do świata muzyki. Otwiera to drogę do tego, że będą rozdania nagród, będą inne eventy, gdzie będzie dużo zespołów i mogą zrobić kolaborację po prostu z Karą, nie? A uważam, że to by było w ogóle super. To Szczególnie, było jeżeli mega. dziewczyny są naprawdę na topie teraz. Dobra, znamy? To znamy, bardzo dobrze znamy. Dobra, ale teraz tak. No co? Co tak? Czy muzycznie to jest piosenka, która ci się podoba i której byś tak słuchał na co dzień? Tak, bo słucham actually Resin praktycznie Okej. codziennie. Okej. Więc jest to Czyli dla piosenka, ciebie która... mega, czy topka? No dla mnie to jest na pewno powyżej Biased, czyli musi to być przynajmniej w dobre, ale Resin ja w tym momencie mam taki streak, że codziennie słucham przynajmniej jednej piosenki Resin, bo jest po prostu już tak wbite w moją playlistę, Mhm. że cały czas. Okej, Dobra, czyli rzucamy to gdzieś na mega? Jak najbardziej. Jak na mega. Ja bym to dał tutaj przed Perfect Target, jak na moje, Okej, ja bym to dał za Stacy. za Stacy. Tutaj, dobra, okej. Nie ma sprawy. Dobra, to w takim razie leci na Mega za Stacy, a my przechodzimy do kolejnej piosenki Aho, Run to You. Nie zatrzymują się, Kurde, się, biegną, wiesz co? biegną. Sam pomysł na piosenkę mi się póki co podoba, ale czegoś mi brakuje. Brakuje mi takiego pierdolnięcia po prostu. Jakby to było mocniejsze trochę, mocniej No. zmiksowane, to by było fajne, nie? Brakuje czegoś takiego, co by wypełniało to Run to You, Run to No You. właśnie o tym mówię, że No. tak pusto jest, nie? No dokładnie. Okej. Dobra, oceniamy. Bo ja myślę, że to już jest, to jest wszystko, co ta piosenka ma na Tak, do więcej ta zaoferowania. piosenka już nam nie da. Ja dzisiaj. myślę, że mech idzie. Albo forgettable, bo nie jest to źle, nie jest to zła piosenka. No nie jest to zła piosenka, jest taka piosenka, którą puścisz, poleci, No. zapomnisz.
Forgettable. Bo nie chcę dać jej na mech, bo bym jej zrobił krzywdę. Okej. Fajna jest ta piosenka mimo wszystko, ale ja o niej zapomnę zaraz. Ja też tak samo. I tyle. No niestety nie trafia to do mnie, nie Si. trafia to chyba też do ciebie, Też nie. więc tutaj na Forgettable i przechodzimy do kolejnej piosenki Miał, już trzeciej Yes. w tym rankingu. Miał po prostu zasypały nas piosenkami. Let's go, 5e. Let's go 5e. Sour Bitter Point Akira, Heaven Lemon, Sugar Free Venom. Dla tych, co nie wiedzą, słuchamy teraz Miał in my hands. Bicie 5e, kocham 5e. Oczywiście. My gosh. Jak ci się podoba so far? Podoba mi się bardziej niż za pierwszym razem, jak słyszałem, ale może dlatego, że widzę te wszystkie ozdobniki po raz drugi i po prostu dopaminka mi skacze w mózgu. Same. Podoba mi się ta piosenka. Mega mi się podoba. Podoba mi się to przejście w ten beat. To jest coś, co mega uderza w mój gust. I to Tak. jest zarąbiste. Tak. Tak przy drugim przesłuchaniu to powiem szczerze, Dokładnie. że chyba wrzucę na playlistę nawet. No ja też. I co jeszcze do 5e chciałem tylko powiedzieć? Szukałem ich albumu, słuchajcie, w Tokio i nie da się nigdzie kupić, czyli no po prostu wyprzedane wszędzie. Jak ktoś zna jakieś miejsca, gdzie można kupić ich album, to dajcie mi znać, bo bardzo chętnie sobie kupię. Serving podoba Ładnie. mi się. To jest trzecia piosenka Miał i trzecia piosenka, która jest dobra, ale nawet powiedziałbym, że jest chyba lepsza od tych pozostałych. Jak dla mnie to wejdzie to w top trójkę. Co? Chłopaków z Weightów bym dał niżej. Wyżej niż Krał? Tak. Oh wow! No. Bro, what happened? What happened? What happened? Czyli mówisz, że to ma być top 3? Aż tak wysoko? Tak mówię. Kurde. No to ja w takim razie wrzucam to w top 3 Oh yeah. i chłopacy spadają na pierwsze miejsce mega. Ale to pierwsze miejsce mega to jest zajebista pozycja generalnie. W ogóle chcę tylko powiedzieć, że tier mega już się musiał rozszerzyć. Tak jak w poprzednich miesiącach była po prostu posłucha. Było źle. Tak źle w Było K-popie piekło po ostatnio. prostu. Było że się w głowie nie K-popowe mieści. piekło. Tak teraz mamy tyle dobrych piosenek. Tyle polecajek, że po prostu się w głowie nie mieści. No. Możecie zrobić z tego całą I playlistę. nie tylko wy, bo ja też. Przechodzimy do kolejnej Let's go. piosenki. Yeonjun Ice Cream i tutaj może być średnio. Yeonjun to nagrywał w Europie, nie? Co to za miasto? Na ten moment mnie nie buja, ale... A mi się podoba. Ale to jestem ja. A mi się podoba. Ale ja na przykład vibuję do tego. Ja chyba nie umiem tego wajbować po prostu. Ja jak słyszę tę piosenkę, to mam takie, że trochę się jednak wyłączam. Nie wiem, po prostu może mi nie instrumentalnie siedzi. Trudno mi Może, powiedzieć. Może. Najbardziej to podoba mi się ta gitarka. W ogóle jak ładnie zagrany ten dysk. O co chodzi? To Praga jest. Dobra, mi się to podobało. Ale jak ci się podobało? Na ile ci się to podobało? Znaczy, ja Jaki wiem, jest twój ja kick? wiem, że tak. Skoro mnie się podobało, to by się nie podobało, to nie będziemy szukać środka, bo to bez sensu. W środku mamy jedną kategorię, która nazywa się biased i myślę, że to jest dobry motyw, żeby tam to wrzucić. Myślę, że to jest taki złoty środek dla nas, nie? Znaczy ja na przykład nie uważam, że to jest zła piosenka. No nie. Ja po prostu uważam, że ta piosenka sama w sobie na przykład mnie nie buja. Tak jak powiedziałem, najbardziej mi się w tej piosence podoba gitarka. No. A wydaje mi się, że powinno mi się podobać więcej. Że cię nie buja, to wiemy. Jedziemy na biased. I Nasza decyzja. w biased będzie. Si. Płynnie przechodzimy do kolejnej piosenki. Jesteśmy na 47. Zostało nam 11 piosenek, słuchajcie. Nie zostało nam 11 piosenek, to zostało nam 21 piosenek. Jezus, dobra, nie mamy czasu, słuchamy. Ja muszę jutro, wiecie. Joidon! W ogóle NCT Wish, mieliśmy już o tym dyskusję, że NCT Wish po prostu mnie przebodźcowuje za bardzo. Jak oglądam NCT Wish teledyski, to mnie po prostu głowa później boli. I nie dlatego, że nie lubię chłopaków, tylko dlatego, że w nich tyle się dzieje, że po prostu moja głowa nie potrafi tego wszystkiego ogarnąć. To są moje ulubione momenty. Wiesz, co mi daje? Ten vibe, jak jest ten piesek, co wkłada sobie kamerę w pyszczek. Trochę I tak idzie. I Mnie to przypomina muzykę, szczególnie instrumentalną, przypomina mi Wokaloidy. kojarzy mi się troszeczkę, jakby to miało być jakieś intro do anime. Jeszcze brakuje mi tej Miku Hatsune, która jeszcze robi ty gdzieś tam. Tak. Piosenka Joidon, jeżeli chodzi o NCT Wish. Bardzo prosimy o wasze ocenki, a my w tym czasie się wypowiemy na ten temat. Danielu, jak ci się podoba? Całkiem forgettable. Mi się podoba muzycznie, ale nie zapamiętam tej piosenki. A właśnie przez to, że ona jest tak przebodźcowująca, to ja właśnie przez to ją pamiętam. Myślę sobie teraz NCT Wish, to przypominam sobie o tej piosence za każdym razem. Mieliśmy wcześniejszą piosenkę, no ale ona nie była takim trackiem, no nie? Więc Joidon mamy na razie w Forgettable wrzucone. Czy my w takim tutaj? razie awansujemy to gdzieś wyżej? No bo jest to kolejna piosenka, więc powinniśmy wyciągnąć średnią z tego. Pytanie, czy to jest nadal Forgettable, czy to jest na przykład na mid? No, Niech będzie mid. Niech będzie mid. Na mid się zgodzę. dobra, to wrzucam na razie na koniec mid, przez to, że musi być średnia pomiędzy mid a Forgettable. Dobra. Nie ma tutaj żadnej pośredniej kategorii, więc tutaj na ten moment chłopacy wpadają. Dobra. Co nie oznacza, że to jest zła piosenka. Si. Po prostu nie w naszych gustach. Jedziemy dalej. Daily Direction, Down With It. Nie wiem, co to jest Daily Direction. Wiesz, co w tym widzę?
męską wersję Nmix. O, no nie, to Ja myślę wcale tak. się nie zgodzę. Ale przez co myślisz, że to jest Nmix? Przez taką stylistykę, taką... No jakby właśnie. to był taki trans. Wiesz, o co chodzi? Taki trans. No. To nie, to ja totalnie w drugą stronę to odbieram. Ja bym chciał jedno zobaczyć. Do czego oni nawiązują? Bo to jest bardzo dużo nawiązań z tą małpą i nie wiem, czy to jest kwestia, że to jest jakaś tam insiderska historia. Tak samo jak na przykład, wiesz, nawiązanie do Czerwonej Nici. Oni są w Tajlandii, to nagrywają, więc ja podejrzewam, że... Pamiętasz, jak na przykład, jak oglądaliśmy jak to się... White Lotus. White Lotus. I Mhm. one były w Tajlandii i tam No. właśnie też małpy cały czas obserwowały. Tak, I właśnie mówiłem, że dlatego- to musi być coś w ten deseń. Musimy się w to zagłębić w końcu, Tak. bo nie wiemy, a kurczę, Może to jest lore. Może ktoś z was zna coś z takiej mitologii, czy z tej części świata, z Tajlandii, czy małpa coś tam znaczy. To dajcie jakimś koniecznie bogiem znać, bo powiem ich. szczerze, żebym się to zagłębił, a wygląda to bardzo spoko. Bardzo, No. bardzo podobają mi się efekty specjalne i to, w jaki sposób idzie ten taki Tak. lore building, bo rzadko widzi się to tak bardzo spójne. A w tym momencie Prawda. wygląda to bardzo fajnie. Prawda? To było w ogóle nawiązane do Monty Pythona. White figure drifting, they describe it as white monkey. Okej. Czyli to jest jakby jakiś duch, który ich obserwuje. No ciekawe to. Okej, nice. Dobra, to mamy wytłumaczenie, o co chodzi w ogóle. Bardzo mi się to podobało. Nie wiem, kim oni są, muszę sprawdzić. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że ta piosenka będzie taka dobra. Myślałem, że będzie trochę gorzej. Ja też się od razu tak nastawiam na to, że mogę się rozczarować, bo nie znam kogoś. No nie wiem, no czasami jest tak, że nie znasz kogoś i się troszeczkę wycofujesz. Czułem się taki trochę właśnie zaciekawiony tą historią, co rzadko się zdarza w K-popie, no bo nie ukrywajmy, bardzo często w K-popie teraz liczy się to, jak idol wygląda, a nie co reprezentuje. O ja. Więc tutaj duży plus. A chłopacy też bardzo dobrze wyglądają, więc to, No to też jeszcze tak na więc boku. to duży plus jakby, żeby to wszystko połączyć ze sobą. Tak. Według mnie na pewno dobre. Ale myślę, że za Baby Monster. To jest dobre miejsce. Też mi się tak wydaje. To będzie tutaj i kurczę, kolejna kategoria nam się rozszerza Tak. i jest coraz więcej dobrej muzyki. Jestem- Super, tak. cieszymy się. Jestem mega zadowolony z tego, że tak dużo piosenek jest dobrych. Dobra, kolejna piosenka. Identity. Identity będzie 26 chłopaków. W tym momencie zaprezentowanych jest chyba 20 albo 18, nie pamiętam już. Dobra, fajnie, buja. Buja, prawda? No. Kurczę, to Identity tak czasami mi się pojawia w tych propozycjach i aż chce się oglądać faktycznie. No. Ja Ale myślę, to- że daje to w dobre. Dobre. No, zaraz za tymi chłopakami z tym, bo to też jest takie miłe zaskoczenie dla mnie, nie? Miłe zaskoczenie i przede wszystkim też na podobnym poziomie, tak? Że to jest nadal True. bardzo dobre. Ostatnio- Dobre czasy wróciły, słuchajcie. Dobre Ja już czasy się trochę martwiłem, bo co mi Dziękujemy. wychodziło w K-popie to po prostu było asłuchalne, nie? No ale teraz coś, no nie wiem, coś się stało na te wakacje. Może wszyscy tak kisili tą muzykę, żeby właśnie na wakacje wypuścić. No. Kolejna piosenka. I pyci Anen i Pioryn Otta. Narracja Imunse. A bo to jest też Seventeen, tak? Okej. To jest Dino. To jest to, słuchajcie, jak wytwórnia pozwala swoim idolom wziąć swoją muzykę pod kontrolą, mieć tą muzykę i samemu ją tworzyć. To jest fajne. Nie buje mnie to. Zwłaszcza, Mnie że też wiem, nie. co wyszło później. Mnie też nie. Ja myślę, że na razie możemy odpuścić. Myślę, że dużo się tu już nie wydarzy. Mhm. Ja bym to dał gdzie? Na mech na razie. Na mech. No, ja lubię city pop, ale wiesz co, jakoś nie Ale w tym wydaniu. Ty lubisz City Pop i właśnie przez to, że lubisz City Pop, wydaje mi się, że gorzej oceniasz tę piosenkę. Bo znasz lepsze. No właśnie tak, to prawda. No jeżeli chodzi o city pop, to jest to taki trochę słabszy city pop, nie? Przerzucamy tą piosenkę w takim razie na mech. Mech. To niech będzie na mech. No. A szkoda, bo myślałem, że będzie o wiele lepiej. Sonmi, Forever July. To jest w ogóle piosenka, która jest strasznie kontrowersyjna, bo ludzie piszą, że jest słaba, a ja I'm so sad dla nich, bo No. mi się bardzo podoba piosenka. Bardzo ci się podoba piosenka? Mega mi się podoba piosenka. Kurczę, a myślałem, że ty jej w ogóle nie słuchałeś tak bardzo. Słuchałem. Dobra, i teraz Forever July. Czy koleżanka miała najnowszego Samsunga? Możliwe. Tak mi się Czy wydaje. tak naprawdę ma iPhone'a? Możliwe. Po pierwsze, Icon, jeżeli chodzi o strój, The girl. bust. The bust. Dokładnie, a po drugie, to co mi się też pierwsze skojarzyło, jak zobaczyłem ten teledysk, że miała te rączki jak w I Can't Stop Me i od tej pory po prostu nie mogę sobie tego wybić. Mi się podoba dźwięk. Ale dajmy mu jeszcze trochę, żeby tutaj zobaczyć, jak ta piosenka Tak. nam się rozbuja. Wiesz co mi to przypomina? No. New Jeans. Tak! No other. Tak, ej, właśnie! Another. Ej, a teraz jak to powiedziałeś, to wydaje mi się, że to był specjalny zabieg. No. Wow! Bo to jest dosłownie nawet ten sam synth, nie? To jest bum 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 bum. To jest dosłownie to samo. Tak, ale to jest Cool with you. To Ale piosenka to się jest- nazywa. instrumental New Jeans, ale nadal piosenka Sonmi. No tak, to prawda. Przez to dlatego tego nie słyszałem, bo jakby słyszałem tylko jej ładny wokal.
ładny wokal. Znamy tą piosenkę, bo już słyszeliśmy, nie? Tak. Od razu otwórzmy sobie nasz ranking. I gdzie byś ją dał w takim razie? Bo powiedziałeś, że biased. No tak, bo wiem, że tobie nie siada muzycznie, a wiem, że ty jesteś większym fanem Sonmi niż ja. Więc ja bym to tobie dał, tą możliwość wybierania, gdzie ona może być. Gdyby to ode mnie zależało, byłoby to w dobre. To też dajmy w dobre, będzie fajnie, tak. Jakby ja jestem bias na Sonmi, ale to właśnie bias w tą dobrą stronę, że chcę ją dać wyżej. Tak, ja bym to dał gdzieś w pobliżu Mamamoo, może trochę za. To może tutaj, No. bo tak to będę mniej więcej kojarzył. Yeah. Okej, dobra. Okej. Na ten moment wygląda tak nasz ranking. Przechodzimy dalej. O nie! Teraz Icy Spicy od Huty. To jest idealna piosenka, po prostu biased. Ja nie słyszę muzyki po prostu przez to, jak on wygląda. Ale od razu widać, jak comeback jest zrobiony pod Waterbomba. Zupełnie inna No tak, to dosłownie i to jeszcze było muzyka. wydane. Ja uważam, że za mało klaty. No to spokojnie, daj mu chwilę. Proszę bardzo, mówię, że za mało klaty, masz tutaj ramiona już powoli, widać tutaj powoli ABS-y. A on jedzie wózkiem widłowym, czyli ma licencję. Myślisz, że ma licencję? A może to jest tak, że siedział i ten wózek był na takiej taśmie? Okej. No ale to co, wiesz, miał występ na Waterbombie, no to już pokazał, jaką ma klatę. I powiem wam szczerze, że my przecież rozmawialiśmy o Waterbombie na najnowszym K-pop-rancie, Tak. który wy to widzicie na YouTube, to już wyszło. Jak oceniasz tą piosenkę? Icy Spicy. Myślę, że całkiem forgettable piosenka. Dużo mięśni. Dużo mięśni, fajnie, ale nie muzycznie nie za bardzo. Nawet mech. A mi się wydaje, że to jest jednak biased. Biased? Nie. Odpada. Mech. Mówię muzycznie, oceniam muzykę. No dobra, mech, ale naprawdę tak nisko. Myślę, że nisko. Dla człowieka mięśnia. Tak, Człowiek mięsień. tak. Ojejciu, Boże, ale dzisiaj ostro. Teraz chyba gorsza będzie ocena, no bo słuchamy teraz BB Girls, Body Wave. Jeżeli chodzi o BB Girls, mam wrażenie, że wybiły się z tym Rolling, jako jeszcze Brave Girls. Potem wróciły z kolejną Summer piosenką i teraz wracają z kolejną Summer piosenką i jeszcze teraz będzie kolejna Summer piosenka. Dajcie mi coś innego. Albo może niech będzie zimowa piosenka letnia. Dobra, ale przynajmniej wiemy, że BB Girls wiedzą, co robią, tak? W sensie Mają wiedzą, pewien- wiedzą, jaka jest ich nisza. I to way, brzmi bardzo źle. No, nie podoba mi się. No te wokale na końcu do mnie przemawiają, nie? Ja jestem fanem dobrych wokali, więc... Znaczy BB Girls w ogóle mają fajny wokal, więc to... Dokładnie, Tak, tylko z pytanie, miejsca. czy dziewczyny wygrywają wokalami całą piosenkę, czy to jednak był Nie. taki troszeczkę taki plusik do całej Myślę, tej że to jest oceny. plusik. Ja w ogóle myślę, że dałbym to na biased. Tylko i wyłącznie dlatego, że ta piosenka akurat mi się nie podoba, ale bardzo lubię BB Girls i czekam zawsze na ich piosenki. Ja bym zaproponował albo to, albo Mid, więc wydaje mi się, że Biased jest też takim właśnie tym plusikiem, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Ja po prostu czuję, że mam z nimi troszeczkę bliższą relację tylko dlatego, że właśnie tak długo jakby z nimi jestem i tak długo słucham, jeżeli chodzi o ten taki wielki wybuch. To mamy Body Wave za sobą. Jedziemy dalej. Time's ticking! You know z... TVXQ. Kolejna osoba z TVXQ, słuchajcie. O Boże, ale AI. Oh no, ale to brzydkie AI. I tylko SM, daj im spokój. Oni w ogóle to jakoś nazwali teraz, ten styl, w którym to jest nagrane. Taka futurystyka, ale, znaczy taki futuryzm, ale taki retrofuturyzm jakby, No. on jest jakoś nazwany. O, czy to jest moja ulubiona stacja, na której To jest wszyscy ulubiona nagrywają? stacja, to, ej, słuchaj, i oni, Tak! oni wynajęli dzień po dniu, pierwszego dnia nagrywała tam Irene, a drugiego dnia nagrywał tam on. Jeszcze nagrywali chłopcy Chłopcy radarowcy. Big Ocean. Big Ocean, faktycznie. Tak, nagrywali tam Faktycznie jeszcze. chłopcy radarowcy. Znaczy dobra, jeżeli chodzi o sprawy AI i Koreę, to Koreańczycy kochają AI. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak Koreańczycy uwielbiają AI, jak oni uważają, że to jest w ogóle przyszłość. Największy rozwój AI odbywa się właśnie w Korei i to oni też produkują na przykład te zapyziałe kości ramu, które są wykorzystywane do tych baz danych i tego wszystkiego, dlatego tak jest drogo ogólnie na rynku. To jakby dziękujemy Koreańczykom bardzo. I jak jedziesz przez Seul, to większość reklam tu zrobiona przez Wygenerowana. AI. No nie? I oni w tym nie widzą problemu. W sensie, tak jak my teraz siedzimy i mówimy, o Jezu, znowu AI, co nie? Jakby, no masakra. To oni siedzą i mówią, brawo, AI, Koreańczycy znowu górą. Dobra, do końca, Daniel, do końca. Znaczy nie, ogólnie to ja już skończyłem te piosenki słuchać. Zarządzam ocenkę. To co oceniasz, bo ja nie dosłuchałem do końca, no. No ja myślę, że mech i jedziemy dalej po prostu. A nie, to ja się nie zgodzę, ja uważam, że mid. Mid? Chociaż, dobra, może być mech, jeżeli chodzi o AI. Dobra, to się zgodzę. No, To niech będzie mech za ten AI. Jeżeli tutaj jest tyle piosenek, które dostały opieprz za coś konkretnego, no to dostanie dokładnie.
opieprz za AI. Let's go. Zostało nam 13 piosenek. Idziemy, słuchamy do końca. 8 turns, Znaczy ja stage słucham fright. głównie. Czy są tu osoby, które robią 8 turn i chcą powiedzieć coś o tej grupie? Bo szczerze powiedziawszy, mam trochę... Nie wiem jak to. Znaczy, ja słyszałem o 8 turn trochę, ale nie za dużo. Piosenka przyjemna dla ucha. Ale właśnie to jest takie przyjemne dla ucha, ale trochę jakby to było takie background music. Jako nie, że główna piosenka, tylko że to jednak leci w tle. Tak, prawda. To wtedy bardzo spoko, ale to wtedy oznacza, że to jest mid. Po prostu. No. Jeżeli się tak nie wybija, że jest po prostu takim tłem, to według mnie to jest idealne określenie mid. Mid, ale to nie jest zły mid, to jest dobry mid. Ja powiedział, że mid powyżej metronom. Powyżej, ja poniżej metronom, please. Poniżej, metronom lepsze jest dla mnie. Wow. Yeah. Będzie bronił Izny metronom. Będę bronił Izny Wow. do ostatniej kropli, Vitamin Me od Promise 9. które już znamy, ale posłuchamy z wami. Ale posłuchamy z wami. Absolut Vitamin Me. Jak ja słuchałem pierwszy raz tych piosenek, które dzisiaj oceniamy, to naprawdę nie wiem, co mi się stało, ale ja chyba byłem po prostu zły na lato, bo teraz jest ciepło faktycznie. I może to przez to, że jak słuchałem, to było zimno i teraz jest ciepło i widzę te piosenki, widzę te po prostu letnie stroje, letni klimacik i od razu chce mi się tańczyć, od razu chcę ich słuchać. Fajnie. Wiem, o co mi chodziło, że tutaj jest pokazany pomidor w owocach. Bo już mówiliśmy o tym, że Koreańczycy uważają pomidora za owoc. Dlaczego? Nie! Proszę, nie. Technicznie jest to owoc. Technicznie jest to owoc. Ale czy jest to faktycznie owoc w naszym mniemaniu? I Beyoncé. O Jezus, faktycznie. Dobra, koleżanki z Promise 9 tutaj pięknie pokazały nową witaminkę. Jak tą witaminkę byś przyjął? Ja to daję na mega. Na Mega. A w takim razie gdzie byś chciał to na Mega? Na ostatnie miejsce w mega? A czy ostatnim miejscem w Mega nie miało być Sugar Honey Iced Tea? Okej, faktycznie. Dobra. Nice. Przechodzimy do Łono! Jak Jackson dosłownie ten kawałek. True. Tak, zgadzam Prawda. się. I nawet powiem ci, że oni mają podobny target, bo nawet nasi znajomi, którzy bardzo kochają Jacksona i wszystko, co Jackson wydaje, też lubią tą piosenkę i lubią Łono. Kurde. Ale on ma też wokal podobny, nie wiem, tak barwę wokalną ma podobną do Jacksona. W sumie racja. Jak Blow, o właśnie, no. Faktycznie. Ale No. widzę, że my tu mamy konesera. Konesua. Proszę bardzo, konesua. Bardzo mi nam się miło. podoba takie towarzystwo. Podoba się dla nas. Dokładnie. Dla nas się podoba. Oj, gęsia skórka się też pojawiła. Gęsia skórka to dobre się znak. Łono, super, fajnie. Ja nawet nie wiem, czy nie chciałbym wrzucić tej piosenki w top 3. I to nawet przed Heart of the Woman. Ja bym w ogóle dał na jedynkę. Na jedynkę? Mhm. No dobra, czyli miał spadają do Mega. Yeah. To jest nareszcie coś, co pokazuje jego wokal i taniec, a nie tylko klatę. Potwierdzam. Potwierdzam. Przechodzimy sobie do Micho Micho, czyli do czegoś, co bardzo mocno zawładnęło TikTokiem. Czyli piosenki The Songa. Prawie. Tak Trot. brzmi. Tak, i trot w ogóle jest tak cudowny, bo jak puścisz sobie trot, to wszystko brzmi bardzo podobnie, ale ta piosenka brzmi bardzo podobnie do The Songa i ja jestem bardzo zły, bo Hando Chogwa i Micho Micho jest po prostu tak bardzo podobne do siebie, że nie mogę tych dwóch piosenek słuchać osobno, w sensie za każdym razem jak jedna gra, to drugą mam w głowie i po prostu na zmianę sobie puszczam tutaj, a drugą słyszę. Matko. Same, ja się czuję tak jak oni. I niech mi ktoś teraz powie, że puściłbyś teraz drugą część refrenu The Songa. Hando Chogwa. Ale wiesz co, to też jest na jego obronę. To dużo refrenów w trocie tak właśnie brzmi. Miałem ten taki wstępniaczek, że jakbyś posłuchał sobie trotu tak jeden po drugim, to wszystko brzmi na jedno kopyto. I trochę jak Disco Polo, bo Disco Polo też brzmi na jedno kopyto. No tak. Ale jednak przez to, jak krótki okres jest pomiędzy tymi dwoma piosenkami, to jednak będzie cały czas nawiązywanie. Przez to, jak to jest po prostu memowane... To Artemis. tak, dokładnie. Artemis meme. Myślę, że nam to jest- starczy, bo ta piosenka tak się bardzo mocno opiera na tym, co się dzieje w refrenie jednak. Jak byś ocenił Micho Micho? Mid. Mid? No, O kurczę, niziutko, niziutko. Wysoko czy nisko? nisko. Ja będę wysoko. To mi się bardziej podoba niż From 20. A bardziej niż From 20, ale obiecaliśmy, że nie zrobimy tego Zuzi. No dlatego musimy dać tutaj. No dobra, niech będzie. Jest na mit, jest na mit. Dobra. Co następne, co następne? Lunate! O, Drugi- Karolina, widzisz Lunate? To są oni. Ci, co byli na Prykonie. Nie no, bo widzieliśmy ich na żywo na Random Playdance. Faktycznie. Nie no, powiem ci, że całkiem dobry budżet jest, nie? W sensie, jak widziałem ich i widziałem te zdjęcia, które były tych Lunate'ów tam, to pomyślałem sobie, Chodzi ci o Pyrkon, tak? tak, to pomyślałem sobie, budżet is not budgeting. No. Budżet skończył się 2 lata temu. To w ogóle Fantagio jest, czyli dobra, czyli faktycznie hajs jest. Ja na ten moment, szczerze powiedziawszy, nie wajbuję. Typ muzyki.
Nie bardzo. muzyki. No. Dla mnie przyjemne dla ucha, ale to nie jest nic, do czego bym wrócił. Wiesz, jednak jak ja oceniam K-popy, to mam zawsze takie podejście, co ja bym włączył, co ja bym dodał na playlistę, na co się hypuję, kogo No. lubię, czy jestem zbiasowany, czy chciałbym widzieć więcej tej grupy, a z Lunate mam jednak taki problem, że nie potrafię się zlokinować w nich, jakoś no bardzo obcy mi są, pomimo No. tego, że widziałem ich na żywo. No. My sneakers! No sorry, no ale... My sneakers! No dobra, no Boże. A jak ITZY śpiewały Put My Sneakers On, to się wszyscy z nich wyśmiali, no. Włóż na nogę But. Raz, dwa, trzy, nie chcę mieć gołych stóp. Chcę na stopie but. Raz, dwa, nie chcę mieć gołych stóp. Chcę na stopie but. To nie może być na poważnie. I'm sorry, guys, ale dla mnie to jest mech. No to dobra, no to mech. To No jedzie do kurde. mech. W sensie spoko ta muzyczka, ale nie dla nas. Ale Dobra. damy ich wyżej niż Juno, bo Juno miał za dużo AI. A oni mają Dobra, AI. mogą być nawet gdzieś tutaj. Mogą Proszę. być Albo gdzieś nawet tutaj. tutaj. Proszę. Gratulacje. Och, dziękuję, ale się zezłościłeś. Boże, nie złość się tak na nich, to tylko To tylko zespół. Lunate. Oni... Tylko Lunate. Zapraszamy. JY Papi. Wyszło jakieś takie ładne intro, No kurde. I like it. Pik. Pik. Tak, to jest pik. Loki Father of K-pop. Nawet nie Loki, Nawet nie słuchaj, Loki. nawet Hajki. Ja bym po prostu powiedział Father of K-pop. Uważam, że to jest ten typ bycia tak bardzo niepoważnym, że aż chce się razem śmiać z autorem. To jest właśnie to, o czym z Zuzą rozmawialiśmy, że Tak. Zuza powiedziała, że na co choruje ostatnio K-pop, to na to, że traktuje się zbyt poważnie. Tak. K-pop jest fajnym stylem muzycznym, ale też nie jest zbyt poważnym stylem muzycznym, nie? W sensie, no, bez przesady chyba. Wiecie, z przymrużeniem oka traktowane. Mhm. I JY Papi jest po prostu uosobieniem tego, czyli on sobie robi K-pop i podejrzewam, że od strony technicznej jest całkowicie, wiesz, lock-in, no nie? Wiesz o co chodzi, że jest super serious, jeżeli chodzi o wszystko, co się dzieje wokół produkcji i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o podejście samo do niego, jest po prostu, wiecie, takie z przymrużeniem oka właśnie, nie? Były jakieś te apsy na teledyskach. Matko jedyna. Ja w ogóle kocham to, jaki on jest dramatyczny. Tak. Wszystkim. Ej, ale wiesz, on teraz tak zaśpiewał tą taką manierą i wiesz, co mi się skojarzyło? Czonha. Następna piosenka, proszę, feat z Chonghą. Tak. Czonha, po prostu Czonha kody, ta piosenka. Ocena JY Papi też wynika z tego, że jest to po prostu, wiecie, the father of K-pop, jak to powiedziała Karolina. I co w związku z tym chciałbyś tutaj poczynić z tą piosenką? Chcę ją dać wysoko, ale myślę, że dobry tier to jest biased. Biased? Tak. Wow, no dobra, myślę w Jakby, sumie, że tak. Jeżeli jakby na przykład chodzili jeszcze po mieście, tak jak Radio SK kiedyś chodziło i pytali się, czego teraz słuchasz, nikt by mnie nie złapał na słuchanie tej piosenki. Naprawdę. W najgorszym momencie mojego życia. Przysięgam wam. Ale oddaję szacunek, tak? I'm fucking biased. Ej, dobra, jak tak to mówisz, to faktycznie, może tak. Więc to bias jest w porządku, ale tak, żeby jeszcze bardziej to pokazać, to ja bym to dodał tutaj, na sam początek. Tak, na sam początek. Na sam początek Okej. bias. Tak. I teraz, kochani, coś, na co się możecie być przygotowani, Ale sami wyraziliście na to zgodę. bo ankieta na Instagramie, więc przechodzimy płynnie do Katsai Animal. Katsai fajnie, good job. Wiesz co? Zgodzę się. Słyszę w tym Toxic od Britney. Wydaje mi się, że najbardziej Animal od Katsai dostaje po tyłku, dlatego, że ludzie przyzwyczaili się, że Katsai wypuszczają jakieś takie dziwne rzeczy, że jak wydają normalną piosenkę, która jest bardzo mocno popowa i ma trafić do radia, ma być po prostu radyjną muzyką, żeby się wybiły bardzo szeroko, to ludzie są nagle takie Pikachu Face. Ale nie wiem, czy zauważyliście, że faktycznie piosenki, które są mocno radiowe, często mają bardzo spłaszczony dźwięk, bardzo skompresowane, żeby on podobnie brzmiał na wszystkich głośnikach, nie? ale nie wiem, no ja na przykład nie zauważyłem tego, żeby były spłaszczone. Chociaż, nie wiem, też dużo słucham live wersji. Właśnie zastanawiam się, czy taka wytwórnia jak Hype by mogła sobie pozwolić na to, żeby tak kompresować piosenki. Gabriela dalej top. No ja też uważam, że Gabriela wysoko stoi, nie? Demi Moore w ogóle. Absolute legend. Yes! Dobra, Animal od Katsai. Szybka ocenka. Moim zdaniem taka Gabriela trochę V2. I wydaje mi się, że taka Gabriela V2 od nich miała być. I to jest właśnie dokładnie to, co Trafione. chcieli zrobić. Trafione. Mi się podoba muzycznie piosenka, w sensie sobie podśpiewuję, jest taka, wiesz, trafia do mnie, ale też podoba mi się to, jak ona płynie, wiesz o co chodzi, te zmiany w różnych zwrotkach i w ogóle nie ma monotonii, jest fajnie, moim zdaniem. Mogłoby pójść w tier dobre. No, ja słucham Animal codziennie. Dla mnie top 3. Top 3? Serio? Z tych piosenek na razie lubię najbardziej. To jest na razie moja ulubiona piosenka. To jest jedna z lepszych piosenek dla mnie, która Tak? wyszła w tym roku.
No to chcesz to dać... Ja bym chciał to Gdzie? dać top 1. Top 1. Tak, no chyba, No że to- chciałbyś ewentualnie top 2 za Łono, ale to tylko ze względu na jakieś takie nasze podanie Nie, sobie dobra, dłoni. słuchaj, jeżeli to jest dla ciebie top 1, to ja szanuję twoje zdanie. To jedziemy w top 1. To jest nasza wspólna lista, więc musimy się jakoś, wiesz... Więc Heart of a Woman spada do A Mega. szkoda, Heart of a Woman też bopik, słuchajcie, no No. bardzo dużo dobrej muzyki jest. Prawda. Bias w Kacaj. Ja nie Mano. Ogólnie słuchajcie, jeżeli jest jedna rzecz, Pomidor. którą musicie wiedzieć o Janku, to jest to, że jeżeli on lubi jakiegoś membera, znaczy ten member zaraz zniknie. Dokładnie. Także to jest to. Mój bias w Kacaj, ja bym powiedział, że Megan, jakbym miał kogoś wybierać. Ciekawie. No. Myślałem bardziej, że Lara. Jesteś Lara. Nie. Okej. Nie. Teraz kolejna piosenka, która musi być bardzo wysoko. Jenny, Less Than Lover. Dla mnie to jest- In the hallway. Dla mnie to jest bardzo w ogóle brave wybór, żeby w teledysku była narracja przez cały czas. A się uśmiechnęła. Ktoś tu kocha Jackie. Nie. Pokaż Jenny Kappa. Jenny Cup ze Stanleya, a propos. Jenny koszulka, halo! Powiedziałem o Jenny Cupie, a mam na sobie wielką koszulkę Jenny, słuchamy Jenny i mówię, no ale fajna, to ciekawe dlaczego. Dobra, piosenkę przesłuchaliśmy, wiemy. Ocenka. Tylko teraz tak, pamiętaj, że jesteś biased, więc ja uważam, że jeżeli chodzi o tier tej piosenki, to bym powiedział, że jest dobra. Jest przyjemna. No kontynuuj, bo to nie jest chyba koniec twojej Ale wypowiedzi, prawda? ma tendencję do bycia mid jednocześnie. Wow! Bo wiem, że ma inne piosenki, które będą mi się bardziej podobały. Wow, nie. Ja myślę, że no musisz się wypowiedzieć, no. No nie, to jakby, to jest top 1. Dla ciebie top 1? No wiem, że przed chwilą na top 1 skoczył Animal, ale to też jest top 1. Ale to dla ciebie każda piosenka Jenny będzie top 1. No, ale to jest ranking właśnie na No ale tutaj na nie... też moje piosenki, no. No wiem, ale to się nie... To możemy dodać to do mega. Wysoko w mega. Co ty na to? Ale pytanie właśnie, to jest piosenka... Albo za Łono, bo chcę, żeby Łono tam jeszcze został przez chwilę chociaż. A nie zostało nam dużo piosenek. No dobra, może być za Łono, tylko że Tak. bardziej mi chodziło o to, że jakbyś chciała na przykład posłuchać top 3, i masz tam Cat's Eye Animal, masz tam Łono i masz tam Lemon Tank i masz Jenny, to którą piosenkę byś odrzucił? Lemon Tank. Właśnie o to chodzi. I nie, że nie lubimy Lemon Tank, tylko po prostu Jenny jest troszeczkę powyżej. Top 3 może być tylko jedno, słuchajcie. Idealnie. Zasady są brutalne. Brutalny jest Brutalne, ranking. ale mi się bardzo podoba. Ja chcę tylko powiedzieć, że jeszcze jedna piosenka do Mech i też nam się rozszerzy ten tier, także jest równowaga w naturze. Jest równowaga w naturze. Przechodzimy dalej, bo naprawdę już mało nam zostało. Bless, Artemis. Tutaj jedna osoba była na streamie, która bardzo kocha Artemis i nie wiem, czy nadal z nami jest, czy nie. Pewnie nie ma. Ale jeżeli chcecie tutaj się wypowiedzieć, czy znacie Artemis, czy lubicie? Pamiętam, że oglądaliśmy ten teledysk i widziałem te wigi, widziałem te soczewki, mam takie, Boże, creepy, a później sobie przypomniałem, że to jest Artemis. Pamiętam, że jak wyszedł ten teledysk i pokazywali ten moment, to miałem taki, Artemis wypuszczają swoją grę, będzie super gra! Będzie super gra. Wybierz swojego bohatera, coś tam. A Ale później takie, Nintendo 64 grafika szanuje mega. flaga z tyłu to jest flaga Cisowianki. Wiesz, co mi się kojarzy? O Boże, ale Grimes. klatka. Tak, zwłaszcza z tą klatką, co teraz zatrzymałem. Muzycznie nie siedzi mi to trochę. No. I zazwyczaj lubię takie piosenki. I to wiesz, jakby to powinno mi się to podobać, ale coś tu jest. Ale fajne zakończenie, podobało mi się. No. Teraz przyszedł taki czas na ocenkę. Z mojej strony, jakbym miał to oceniać, koniec dobre, początek mid. Ja bym dał na mid. Okej. Mid. Tak jak się umówiliśmy, From 20 zostaje. Najwyżej w midzie. No, ale za From 20, bo Nie, From nie jest to 20... nic takiego złego dla tej piosenki, bo No. jest spoko, ale nadal nie ma nic takiego, że pomyślę sobie któregoś No. dnia, chcę posłuchać tej piosenki. Właśnie, bo to jest taka piosenka, mid to jest taka kategoria, w ramach której ty słuchasz tej piosenki i nie chcesz jej przeskipować, ale jednocześnie to jest piosenka, którą sam sobie puścisz. No tak. To jest taka dosłownie muzyka, która poleci na przykład, nie wiem, w sklepie albo w restauracji i masz takie... Albo Okej. jeszcze lepiej, znam inne piosenki w tym samym stylu, które są po prostu dla mnie lepsze. I Lead. I Got Your Back. Takie wizuale, jak trochę jakby były czarodziejkami z Księżyca. Trochę tak, jak Maho Shoujo, takie wiesz. Gitarka fajna z japońskich wydań nie jest szokiem. To prawda. Potwierdzam, no. Te japońskie wydania mają taki styl. A patrz, wow, tego nie widziałem. Spotkały się, żeby nagrać. A to też nie bywało ostatnio w K-popie, nie? Tak. Piosenka jak ci się podoba? Japońska. Japońska. No. Powinna być osobny tier na japońskie piosenki. Tak, ale no jakbym miał ocenić, to na pewno niżej niż Target. Perfect Target, no.
Perfect No to Target? niżej, ale myślę, to że niżej. blisko. Ja na przykład do tej piosenki wrócę. Mi się No, podoba. Tak, aż Mhm. tak? O No. kurczę, no to faktycznie, jeżeli to byś tak bardzo podoba, to musi być wysoko. Ale teraz pytanie, czy to jest piosenka mega, czy jednak dobra? Ja myślę, że no dobra, jest bardziej dobra. Czy jest lepsza od I Like It? Nie. Czy jest lepsza Nie, od tych chłopaków nie. To ja myślę, że tutaj od powyżej Sonmi? Poniżej Sonmi? poniżej Sonmi bym to dał. Okej, Tak. czyli jednak nisko w dobre. No nisko w dobre tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu ranking tak wygląda, ale tak Dokładnie. moje osobiste odczucie jest bardzo fajne. Teraz New Era, to jest coś, czego ja nie widziałem wcześniej. Fajnie to brzmi. Powiedziałeś, że fajnie to brzmi, ale mi się wydaje, że bardziej to ci się podoba visual. Visual mi się bardzo podobał, Tak. to jest mój styl, ale podoba mi się instrumental taki elektroniczny. Mi się wydaje, że ty jesteś trochę zbiasowany przez to, że jest po prostu stary Windows. Bo jest stary, tak? Bo jestem Bo stary. jest stary i tylko dlatego. I love it. Bardzo miłe zaskoczenie dla mnie. Podoba Ja mi ci się. mówię, to jest ten Windows, który cię kupił. Ale to nieważne, co mnie kupiło. Mi się po prostu podoba. Brzmienie mi się podoba. Serio. Dobrze. Ja myślę w ogóle, tu nam się zrobiła taka fajna kategoria do tych piosenek boys bandów, które nas zaskoczyły. Ja bym to gdzieś tutaj umieścił po prostu. Okej, czyli taką środeczek? Tak. Czy jednak na koniec? Myślę, że w środeczek. Myślę, że tu nie ma większego znaczenia ostatecznie, jakie Ej, to a jest teraz miejsce. patrzę to logo, to ma teraz więcej sensu, bo jest nawet takie Windowsowe. No tak. Wow, mega. Wow, mega, wow, mega, wow, mega. Wow, wow. Wow, mega, wow, mega, wow, mega, wow, wow. Nostalgiczną dla niektórych. To jest O, piosenka Cardów. Back to Life. Chciałem tylko powiedzieć, że dla osób, które nie wiedzą, że i myślą, że Cardy teraz disbandują, uwaga, uwaga, nie disbandują, tylko kończą kontrakt ze swoją wytwórnią, robią sobie krótką przerwę i wracają w czwórkę pod inną wytwórnią. I to jest potwierdzone. Slay. Zootopia. Z Utopii. To ma taki vibe z Utopii. Masz rację. Albo ogólnie Shakira. Piosenka, ktoś napisał komentarz, że to jest piosenka na mundial. Tak, dokładnie. To zamiast Lisa Goals. Przysięgam. Proszę, zróbcie to. Trochę Nothing Burger Rap. Lisa Rap. Lisa Rap. Czy w ogóle nie mają czym rapować, no. A te piórka, tutaj, o, cofnę dosłownie, kojarzą mi się już teraz tylko z teaserami iLead, Le Sserafim, Cat's do Iconic by Mistake. A mi się kojarzy z Girls' Generation The Boys. The boys, the boys, the boys, the boys. Boys to boys to boys. Słodko-gorzka piosenka, nie? Tak, albo to jest coś pomiędzy Shakirą a Zumbą też. No. Twoja mama idzie na zumbę i tańczy do tego Tak. i ta dziewczyna tam, wiesz. Wherever you go. A w ogóle ta lokacja, która jest tutaj, tak mi przypomina Dom Teamu X. Nie mogę z tego. Przysięgam. Ile albumów K-pop macie? Słuchaj, ile albumów K-pop mamy, żeby ci nie skłamać, Stówkę? ze stówkę. Ze albo stówkę trochę mamy. więcej. No coś takiego. Musielibyśmy policzyć. Może policzymy w końcu na odcinku, będzie łatwiej. No tak, może zrobimy sobie counter po prostu na odcinku, czy Tak. coś, nie wiem. Zobaczymy. Segment oceniania piosenki. Card Back to Life. Midowa, jak dla mnie. Midowa? Poskakałby się, tak jak tutaj mieliśmy ten. I byś poskakał, ale czy byś Poskakałbym. poskakał tak, żebyś sobie to włączał i skakał do zumby? Nie, ale jakbyś na przykład robił workout session z K-popem. No okej, jakby się samo włączyło na workaucie. No czy to jest dobra piosenka do workoutu, ale to nie zmienia faktu, że dla mnie jest midowa bardzo. Spod Artemis. Pod Artemis, Mhm. dobra. To niech Dobra. będzie tutaj. 2 piosenki nam zostały. Yes, słuchajcie, przebrnęliśmy przez 2 miesiące muzyki. Wyobrażacie to sobie? Cudownie. The Wind. The Wind. To jest zespół, który będzie teraz na tym chorzowskim koncercie. Allegedly. Allegedly. Podobno Dopóki się nie wydarzy, to nie mówimy, tak? na polskiej ziemi. O, damn. ktoś czeka. O no! Co to za koń? To jest Pegas z jednorożcem jednocześnie. Co to za koń? What the hell? O! Któż to przyszedł? Kto przyszedł? Dzień dobry. O, Bo to już godzina powoli. to już ta godzina. Dzień dobry. Przywitaj się, Tomciu. Przyszedł wkurzony. Przyszedł wkurzony. Jest tutaj zdenerwowany I pan. głodny. Głodny Zdenerwowany bardzo, i głodny. ale jeść będzie za chwilę dopiero. No to musisz za nim posłuchać teraz The Wind. Tak. Ale młodziaki. Była taka grupa, która się nazywa Golden Child. I oni mieli taki debiut właśnie. Bardzo mi się to... Golden Child miał taki debiut? Tak. Oni mieli Wow. dam, dari, dam, dari, dam, dari, dari. I też właśnie w bardzo podobnym stylu teledyski w ogóle, także myślę, że coś w tym jest. Jest to taka formuła, która dla nich działała. Ale tak jakoś nie chce mi to zapaść w głowę. A już chce iść? Już chcesz iść? Bo wiecie co, teraz jest godzina teraz jedzenia, więc on teraz będzie troszeczkę wariował. Tak. Idziesz na scenę? O no. Cisowianka. Cisowianka, no i teraz flaga cisowianki na to. Rozumiem, że to ma być prześmiewcze, ale użycie tego green screena jest aż bolesne. The Wind. No i teraz co o tym myślisz? Albo Forgettable, albo Mech. Forgettable bardziej. Forgettable?
I nie zostanie zapomniane, głównie przez AI, bo Dokładnie. to AI jest okropne. Jak jeszcze green screena rozumiem, że prześmiewczo, to AI i to latanie na tym Pegazu koniu, nie ma szans. Ostatnia piosenka na dzisiaj, chociaż nie miała być ostatnia, ale została wybrana jako ostatnia piosenka na dzisiaj. Mam tutaj wysokie oczekiwania. Jedzie po chińsku. Tak, to trochę szuchła, a mi bardziej chodziło o visuale. Visuale. Trochę G-Idol stare. Prawda. No tego się chyba nie spodziewaliśmy. Zajebiste. I'm shooked. Szuket, naprawdę. Czekałem na coś fajnego od Shouting, ale nie sądziłem, że wypuści coś takiego. Banger, I love it. I jeszcze ten teledysk, i że śpiewa po chińsku. I ma actually dobry AI. No powiem, kochani, że to jest bardzo dobre zakończenie rankedów dzisiaj. Aczkolwiek piosenka trwa tylko 2 minuty i 15 sekund. Prawda? Ostatnia piosenka oceniana dzisiaj przez nas. Danielu, czy mam być pierwszy? Tak. Według mnie nawet może być do top 3. Dla mnie też. Na 3. miejsce. Na 3. miejsce. Potwierdzam. I spadnie przez to Jennie na 1. miejsce Mega. Co nie jest oczywiście niczym złym. To jest nasza pełna tier lista. Na dole są jeszcze piosenki, które miały się znaleźć w tym rankingu, ale gdzieś tam po drodze wypadły, czy to przez jakieś tam wyświetlenia, czy przez to, że po prostu no nie załapały się do tego rankingu i tyle, bo było już za dużo tych piosenek. Musieliśmy troszeczkę usunąć, bo tych piosenek naprawdę był taki ogrom, że nie dało się tego wszystkiego złączyć. To tak naprawdę i tak jest 68 piosenek. Zobaczcie, ile piosenek w tym miesiącu zyskało po prostu taki dużo głosów na dobre. To jest tak po prostu pocieszające. Ja się mega cieszę, że tyle dobrych piosenek wyszło i no tylko się serce raduje, naprawdę. No. Uważam, że to są najlepsze K-popowe rankedy, od kiedy zaczęliśmy tą serię. Prawda. Pomimo tego, że w poprzednich K-popowych rankedach były piosenki, które słuchamy do dzisiaj, pomimo tego, że to top 3 albo super, albo mega kategorie nadal przewijają nam się w playlistach, to uważam, że ten miesiąc, te dwa połączone 2 miesiące no. zostaną z nami na długo. Naprawdę. Super. Super ranking, bardzo fajne piosenki. Czekamy na kontynuację tego muzycznego lata w K-popie, bo widzimy, że fajnie się to rozkręciło. Dokładnie. Cały czas mamy apetyt na więcej. Bo zawsze będzie apetyt na więcej, prawda? Dokładnie, tak. I teraz co? Dziękujemy wam bardzo za obecność na obu live'ach, które były. To jest dla nas w ogóle pierwszy raz, kiedy coś takiego robimy, taki format wprowadzamy, żeby też na żywo z publicznością. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Było nam niezmiernie miło, że mogliśmy dla was przygotować te 2 części rankedów. Było bardzo dużo muzyki, ale też bardzo dużo dobrej muzyki, co nas to niezmiernie cieszy. A jeżeli jesteście z nami do końca, to bardzo wam dziękujemy. I jak zawsze dziękujemy za wszystkie komentarze, które zostawiacie i zawsze chętnie nam się z wami dyskutuje. Dajcie koniecznie znać, która piosenka jest waszą ulubioną z tego rankingu całego. Nie zapomnijcie o lajkach, nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału i koniecznie hypujcie to wideo. Mamy 3 hypy na telefonie można dawać, więc nie zapomnijcie o tym. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Pa, pa, hej!